No hej moi drodzy, z takiego otoczenia. Jestem ogólnie w pracy, ale wiecie, mam teraz chwilowe wolne, tak więc mówię, odezwę się do Was. Tak jak obiecałam, odzywam się. Powiem Wam, że 2 ostatnie dni były mega emocjonalne. Nawet 3, bo dzisiaj mamy poniedziałek, a piątek, sobota, niedziela były mega emocjonalne. Zacznijmy może od pogrzebu. Pogrzeb żydowski. Pojechaliśmy i to był tak zwany serwis i tutaj wygląda to w ten sposób, że jest taki specjalny, bo to był żydowski pogrzeb, tak więc to było w takim żydowskim ośrodku kulturowym. Było powiedzmy z 40 osób. Normalnie ta pani, która zmarła, leżała w takiej trumnie drewnianej. Obok niej był tylko jeden wieniec z żywych kwiatów. Wiecie co? Wstawię Wam nawet tu zdjęcie, jak to mniej więcej wyglądało. I z 2 stron były orchidee, które ona kochała. Ona uwielbiała orchidee, zawsze o nie dbała, pięknie wyglądały. I na samym początku jej wnuk zaśpiewał piosenkę z taką, no z całą grupą innych osób. Zaśpiewał piosenkę Somewhere Over the Rainbow i tak. Potem był taki pan, który opowiadał co i jak, tak wiecie, wprowadzał i zaczęło się od modlitwy żydowskiej, której zupełnie nie rozumiem, a potem były przemowy i wiecie, dzieci tej pani przemawiały, wnukowie, taka najbliższa rodzina. I te przemowy nie były tak, że szkoda, że zmarła, tylko same dobre momenty. I tak mi się spodobało, jak jej córka jedna powiedziała, że żyła 88 lat, co oznacza, że ona umiała grać na pianinie i tam było 88 klawiszy. Po drugie, w języku Morsa 88 znaczy miłość i pocałunek, a tak zawsze mówił do niej i traktował ją jej mąż, że ty moja miłości, i wiecie, o pocałunkach. Tam oni tak bardzo ze sobą rozmawiali, tak romantycznie. A po trzecie, jeśli odwrócimy 8 i 8, to mamy znak nieskończoności, w które ona ogromnie wierzyła. I wiecie, to było tak wzruszające, te przemowy, takie, no ładne, po prostu to było wszystko tak, no tak inaczej. Inaczej niż to, co ja pamiętam, jak jest w Polsce. Ta muzyka nawet potem, jak wynosili tą jej trumnę, to ta muzyka była taka, wiecie, taka ładna, bo ona miała ogromną potrzebę muzyki, ale wiecie, jakaś symfonia, taka muzyka, jakby to powiedzieć, taka elegancka muzyka, taka opera, takie, no nie wiem, jakby Wam to nawet powiedzieć, taka, wiecie, no na pianinie, skrzypce, coś takiego. Wszystko było w ten sposób. I jeszcze druga znowu córka mówiła jej, bo ona już była w hospicjum na koniec, to ona normalnie jeszcze chciała swoją ulubioną pomadkę na usta założyć. Tak była do końca taka, wiecie, happy, po prostu. Tak więc, no. I potem oni mieli ustalone coś takiego, że pochówek jest tylko i wyłącznie dla najbliższych, czyli ci ludzie, którzy przyszli na ten serwis, to oczywiście nie jechali już na pochówek, tak więc to już był pochówek tylko dla najbliższych, a potem dla wszystkich w jej ulubionym takim klubie żydowskim nad jeziorem był lunch, to co kto chciał mógł przyjść, my akurat już nie poszliśmy, bo wiecie, no nie poszliśmy, bo my nie jesteśmy tam jakąś rodziną czy znajomymi bardzo bliskimi, ale było super. I dodatkowo jeszcze tu w Ameryce jest tak, że każdy przynosi kartki. Wiecie, taka kartka z kondolencjami i to się nazywa sympathy card. I wiecie, wypisujecie i to jest takie dla rodziny takie, wiecie, so sorry for your loss, że bardzo nam przykro, że ta i ta osoba Cię opuściła, znaliśmy ją stąd i stąd, była cudowna, wspaniała, głębokie kondolencje, coś takiego. Taką kartkę przynosicie, albo też zawsze jest to na stronie internetowej tego miejsca, gdzie jest cały serwis i tam można było też zrobić to online, można było uczestniczyć tak jakby w live stream, że oglądać to, wiecie, po prostu z telefonu, z komputera, jak chcieliście, jak ktoś nie mógł uczestniczyć tak na żywo. I po trzecie jeszcze, tu nie ma czegoś takiego, ja wiem, że w Polsce też się nie daje, no nie? Jak jest jakaś stypa czy coś takiego, jakieś pieniędzy, tylko każdy kwiaty przynosi, a tutaj nie, tylko dla chętnych osób
oni utworzyli takie wsparcie takiej fundacji, w której ona uczestniczyła na Florydzie. Tak jakby, żeby tam wpłacać pieniądze, bo ona tylko tego chciała. I też jeszcze jedna inna córka powiedziała coś takiego, że teraz, bo ona, mówiłam Wam już o tym, że mieli mieszkanie na Florydzie, które tam zostało zdewastowane przez huragan, odnowili je i teraz z tego względu, że nie poleciała na tą Florydę, no to będzie oglądać zachód słońca z mężem. No. I to było takie mega wzruszające, powiem Wam. No i taki był pogrzeb, szybka piłka, ile to trwało? Łącznie 45 minut, coś takiego. I wiecie, tam nie było żadnego księdza, żadnego takiego, no nikogo, po prostu nikogo. No i tak to wyglądało. Co jeszcze? Ogólnie w Chicago był dodatkowo, jeśli kojarzycie, znacie, langusta na palmie. Ojciec Adam Szostak. Co to jest za człowiek? Powiedzmy sobie szczerze. Byłam 2 razy na jego tych przemowach, bo to była, w piątek była msza i wczoraj też w niedzielę była msza. I po mszy on miał taką konferencję. Każdego dnia miał inną konferencję. I powiem Wam, to jest człowiek torpeda. Go albo lubicie, albo nienawidzicie. On ma tak fajne i ciekawe podejście do życia, do różnych spraw, że ja sama byłam w szoku. Naprawdę. Jak opowiadał o tej miłości, o Kain Abel, jak to ludzie, w ogóle wiecie, on tak bardzo przedstawia to na punkcie ludzi. Na przykład bardzo dużo było czegoś takiego, że jeśli jest kobieta i mężczyzna, powiedzmy 18-latkowie i zaliczył jakąś wpadę, no to wiecie jak to jest, rodzice, że trzeba się hajtać, bo co ludzie powiedzą, co Bóg powie, Bóg was pogardzi, I on powiedział, że takie małżeństwo jest po prostu nieważne w 5 sekund po tym, jak oni by poszli i chcieli rozwód. To jest po prostu nieważne, bo to było z musu, rozumiecie? Więc bardzo mi się to podoba, takie nie wiem, czy to jest dobre słowo określające nowoczesne podejście, ale to jest takie życiowe podejście. No proszę Was, no jak można kogoś do czegokolwiek zmuszać? Jak ktoś, nie wiem, jest niewierzący, a ktoś zmusza tą osobę, że masz chrzcić dzieci na przykład. No jaki to jest sens, jeśli ludzie nie są wierzący na przykład i rodzice zmuszają, żeby ochrzcili to dziecko, a potem i tak nie chodzą w ogóle z tym dzieckiem do kościoła, nie wiem, nie obchodzą żadnych, wiecie, świąt, cokolwiek. No to jaki jest sens, żeby to robić, nie wiem, dla babci, dziadka, kogokolwiek. Chore. No więc bardzo dużo było gadki o tym. Bardzo dużo było opowieści takich, wiecie, że on gdyby był papieżem, to on by totalnie zmienił te regułki, jeśli chodzi o małżeństwo. Wiecie, jak to jest w małżeństwie, jak się opowiada, że tam ja, powiedzmy Karolina, biorę sobie ciebie za męża i ślubuję ci miłość, wierność. On mówi, to jest po prostu bullshit, to jest po prostu gadanie puste. On mówi, że zrobiłby tak, że kobieta leżałaby krzyżem po prostu na podłodze, mąż by zapytał się czego, czyli czego od niego oczekuje, ona potem mąż leży, bum, jesteśmy mężem i żoną. I też pięknie opowiadał o miłości, że tak naprawdę miłość nie jest wtedy, kiedy jest dobrze. Kiedy jest, wiecie, on jest młody, piękny, cudowny, robi tak, jak żona sobie chce, żona to samo. Tylko wtedy jest miłość, kiedy zaczynają się schody i kiedy my zaczynamy akceptować wady drugiej osoby i znajdywać w tym dobre rzeczy, dobre cechy, kochać to po prostu. I to było też takie piękne, że naprawdę, ja to nawet na sobie zauważyłam, wiecie, jak się na początku człowiek zakochuje, jak to jest, że motylki, biega się, to, zawsze człowiek się ogarnia, jest gotowy, a potem się już nie chce, potem, te skarpetki są tam, to jest tam, ciągle wiecie, ciągle źle, ciągle tamto, sramto, nie warto. No i on powiedział, że często do niego przychodzą pary, które są razem ze sobą po 30 lat, cokolwiek. I te pary mówią, proszę księdza, nie ma miłości. Nie ma, trzeba się rozchodzić. A on właśnie mówi, że dopiero wtedy zaczyna się miłość. Tak więc, no to było piękne. Dodatkowo co jeszcze opowiadał? No bardzo dużo. Tego pierwszego dnia dodatkowo dawał takie metody, żeby zobaczyć, to mi się mega spodobało, czy tak naprawdę to, co my robimy w życiu, jest tym, co nas uszczęśliwia, co uszczęśliwia innych, co jest tak jakby akceptowane przez Boga.
w co kto wierzy, naprawdę. Ale to było super powiedziane i wiecie, który punkt najbardziej mi utkwił w pamięci? Pewnie on będzie o tym na YouTubie mówił, bo mówił, że jeszcze o tym konferencji nie robił na YouTubie, ale pewnie będzie robił. Ale to mi utkwiło, że jeśli wy wpadniecie na jakiś pomysł, musicie przejść 6 kroków. Jeśli przejdziecie te 6 kroków, to znaczy, że to jest dla was dobre. Nie wiem, czy mogę tutaj, tak wiecie, opowiadać o tych krokach, no bo I don't know. Może, zobaczymy, może wiecie, zastanowię się, nie wiem, napiszę do niego, czy mogę to o tym tutaj opowiadać, ale chyba tak, wiecie, swoimi słowami można opowiadać, więc będę musiała te swoje notatki odpalić i zajrzeć, ale taki, który we mnie utkwił, to on powiedział, że macie, jeśli już wpadniecie na jakiś pomysł, na przykład, słuchaj, ja chcę być żołnierzem, na przykład. No to pytacie osoby z waszego najbliższego takiego otoczenia, która was zna. Ale to nie jest to osoba, która, no nie wiem, na przykład mama, tata, bo oni wiecie, zwykle jest tak, że idź dziecko, tak, tak. Tylko taka osoba, która was zna, może jakaś koleżanka, przyjaciółka, tam ktokolwiek, ale to też musi być osoba, która ma poukładane życie. To nie może być osoba, wiecie, która powiedzmy wiąże ledwo koniec z końcem i wy do niej wystrzelicie z pomysłem, że wy chcecie być, nie wiem, w armii na przykład. To nie, ale ktoś taki, wiecie o co mi chodzi. No i musicie zadać te pytania. Musicie zadać 3 pytania dla tej osoby i to są też specyficzne pytania. I jeśli ta osoba odpowie na co najmniej 2, tak jak wy odpowiedzieliście, to znaczy, że macie w to iść. Więc to było też takie ciekawe, czy, wiecie, to jedno z nich to było coś takiego, że czy ty myślisz, że jak ja to zacznę robić, to ja będę na przykład lepszą osobą? Wiecie, takie, no bardzo psychologiczne, ciekawe pytania. To jest mega ciekawe, że jak chcecie coś zmienić w życiu, to żeby sobie na te pytania odpowiedzieć, ja mówię, to nie zależy, czy wy wierzycie, czy nie wierzycie, ale to są mega takie ciekawe pytania, które wymagają od nas zastanowienia, takiego, wiecie, rozsądku, czy ta decyzja jest rozsądna, czy ona będzie dobra dla mnie, czy będzie dobra dla rodziny. Tak samo jak opowiadał, że zna jedną rodzinkę w Dubaju i mąż, wiecie, dostał super pracę, oni chyba mieli 3 dzieci, polecieli tam i ta kobieta po prostu codziennie twierdziła, że Boże, że ona już nie daje rady w tym Dubaju, a mąż się jej pytał, że słuchaj, powiedz jedno słowo i wynosimy się z tego Dubaju. No ale dzieci, ale ty masz taką dobrą pracę i bycie taką, nie wiem, taką męczennicą. To on powiedział, że tego Bóg nie chce, tego świat nie chce, żebyś ty, czy był nieszczęśliwy na tym świecie. Chodzi o to, żeby być szczęśliwym, żeby nie być takim ciemiężcą. Rozumiecie, można się tam poświęcić 2-3 lata, ale nie całe życie. No i rozumiecie, że jak on tak z nimi pogadał i oni przeszli przez te kroki, żeby sobie tam, wiecie, zastanowić się, no to pakują manaty i out z Dubaju. No, więc naprawdę nie wierzcie w to, że czasami jeśli wy się tak nad sobą użalacie, że no bo inni tak mają, ja tak mam, a co ty wiesz, a ja nie mam na to warunków, to jest nieprawda. Powiem wam tyle, każdy ma głowę, no daj Boże oczywiście, każdy ma, nie wiem, rozum, jak zwał, tak zwał. Każdy ma 24 godziny. Wy macie 24, ja mam 24. No i co? No i tak jak wy sobie to życie ustalicie, jak wy zechcecie, żeby ono wyglądało, to ono wyglądać może, moi drodzy. Naprawdę. I ja nie wierzę w to, jak ktoś mi opowiada, no ale ty sobie możesz mówić, bo ty, nie wiem, nie masz dzieci, ty nie masz kredytów, ty nie masz, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, nie mieszkasz w Polsce, to sobie możesz mówić. No ale ja też zaczynałam. I już ja to wcześniej w wielu filmach mówiłam. Ja też od czegoś zaczynałam i to od zera. I harowałam tu jako wół w tych Stanach i no i kiedyś wam pewnie o tym opowiem. Kiedyś przyjdzie taki czas, że wam o tym opowiem, to naprawdę weźmiecie się za głowę. Bo było ciężko. Teraz, że jest lepiej, to ja naprawdę zasługuję to tak naprawdę sobie. Naprawdę. Nawet nie nikomu, tylko sobie, bo dzięki temu, że człowiek harował, mógł zaoszczędzić dużo, to potem mógł mieć jakąś przerwę, może sobie teraz podróżować. No i to jest życie. I to nie można nikogo obarczać tym, ale ona ma lepiej, a ta ma gorzej. Każdy jest kowalem własnego losu, moi drodzy. I każdy wcześniej czy później odejdzie z tego świata. Czy masz miliony, czy masz 2, czy 5, czy 10. Każdy po prostu skończy w jednym miejscu. I naprawdę róbcie po prostu tak, żeby wam było dobrze.
To jest taka moja też gold zasada. Nie, że to, co ludzie właśnie powiedzą, to, że oni wam każą coś robić, czy oni by zrobili inaczej niż wy. Słuchajcie siebie, moi drodzy, bo to naprawdę, no bo to wasze życie. To jest wasze życie i ono jest naprawdę krótkie. Ono nie trwa wiecznie, tylko ileś tam lat i goodbye. A nie daj Boże choroby, dajcie spokój. Choroba to jest chyba najgorsze, co może być. Bo wiecie co, jeśli jesteście chorzy, to po prostu nic was nie cieszy. Czy macie pieniądze, czy nie macie, czy możecie wtedy, nie wiem, polecieć do Afryki, czy nie możecie, jedna chwała, czy macie co do jedzenia, czy nie, obojętnie. Obyście tylko po prostu bólu nie czuli, bo tak jest, jeśli się jest chorym. Tak więc życzę wam naprawdę dużo zdrówka, moi drodzy, bo teraz dużo osób choruje, nawet moja mamcia się trochę pochorowała, ma grypę, więc życzcie jej dużo zdrówka, życzę wam dużo zdrówka, żebyście, wiecie, nie dawali się chorobom, pijcie dużo cytryny, herbat z cytryną, miodem, imbirem, pomarańczą, goździkami, cynamonem, czym tam chcecie, jakieś herbaty z lipy, amole, wszystko używajcie, dbajcie o siebie. I co, moi kochani, tak chciałam, wiecie, pogadać do was, bo no chciałam się podzielić i tym langustą na palmie, i tym żydowskim pogrzebem, i myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym i kolejne już, mam nadzieję, będą bardziej pozytywne, bo powiem wam naprawdę, to są dwie takie rzeczy, które mnie tak emocjonalnie trochę zdołowały, ale wiecie, to co się mówi tutaj na YouTubie, a co jest w życiu prywatnym, to widzicie, ja tutaj nagrywam 16 minut, gadam, a to, co się działo przez resztę mojego dnia, co się działo wczoraj, no to tak naprawdę nikt nie wie dokładnie, więc też w to nie wierzcie. To, co się dzieje na YouTubie, to się dzieje na YouTubie. To jest po prostu tylko YouTube. To i jeszcze na koniec, Langusta na Palmie wczoraj powiedział, że ma aparat i on chce pokazać dla swoich polskich odbiorców i nie tylko, jakie jest Chicago. I mówi, że słuchajcie, teraz dajcie mi 10 sekund, ja coś powiem do kamery, a potem jak odwrócę, macie zrobić największy hałas ever. No i wiecie, mówi do kamery, no cześć, jestem tutaj w Chicago i nie uwierzycie, jaką publikę mam. Zobaczcie na to. I wiecie, no i wiecie, no i ludzie w to wierzą, że my cały czas a ludzie tacy, wiecie, siedzieli. Ja się bałam, że niektórzy ludzie po tych jego konferencjach po prostu wyjdą stamtąd, bo wiecie jakie jest starsze pokolenie. To nie jest nowoczesność, to nie jest nowoczesność, no bo co ktoś powie, co Bóg powie, Bóg cię pokaże i w ogóle. Anyway, nie przechodzimy dalej. Myślę, że jeśli kojarzycie Langustę na Palmie, to wiecie, jak on opowiada i każdy może sobie zerknąć, zobaczyć i jeśli będziecie chcieli, to te 6 kroków będę mogła, żeby znaleźć tą drogę życiową. Postaram się swoimi słowami poopowiadać. Jeśli będziecie chcieli oczywiście, jeśli kogokolwiek to interesuje. Tak więc dziękuję wam serdecznie, kochani. Myślę, że już kolejne filmy będą takie bardziej pozytywne, będą z wyjazdu, ale ten czas, no nie było mi, wiecie, tak, to nie było zgodne z moim po prostu sumieniem, żeby wrzucać takie fajne filmy, jeśli no ja się po prostu dobrze nie czułam psychicznie i tak, wiecie, emocjonalnie, nie było mi no nie chciałam po prostu tego robić, nie chciałam być takim fejkiem, że jest super, a tak naprawdę nie jest, więc ten film jest takim, mam nadzieję, ostatnim z podsumowania tego, co się działo, z takich, wiecie, sentymentalnych momentów. No i tyle, moi drodzy, więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Subskrybujcie, będzie mi niezmiernie miło. Zostawcie łapeczki w górę, komentarze. No i co? I widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Tak więc, bye!